Dzień dobry. Dziś zajmujemy się rekrutacją dla kandydatów, którzy muszą wykazać znajomość języka niemieckiego. I plan jest taki: najpierw omówię książkę. Potem pokażę przykładowe zadania z testów, które ja sama ułożyłam. To są moje testy. Pokażę dwie platformy testujące online, jak one wyglądają. Powiem o przygotowaniu online i o rozmowie z rekruterem. To właśnie to będę omawiać. Na stronie internetowej z ogłoszeniami o pracy dziś znalazłam różne ogłoszenia z językiem niemieckim. W jednym ogłoszeniu wymagają dobrej znajomości języka niemieckiego, w innym ogłoszeniu bardzo dobrej. Inne ogłoszenie jest w języku angielskim, ale musi być poziom C1 albo wyżej. No i teraz, kto jest na tym poziomie, kto na tym, a kto na tym, no to właśnie to można zdiagnozować za pomocą testów. Przejdźmy najpierw do książki. To jest książka o pisaniu CV i mogę omówić rozdział 72 o rekrutacyjnych testach językowych. W jaki sposób one są przeprowadzane? To może być rozmowa z osobą żywą, z lektorem, na przykład ze szkoły językowej. Wtedy taki ktoś do nas dzwoni albo łączymy się przez na przykład Teamsy albo przez Zoom. To może być zagraniczny menadżer na zasadzie: proszę tutaj, chodź, zadzwoń, zapytaj. Często taki menadżer na przykład pyta, w jaki sposób kandydat realizuje ideę work-life balance, czyli tej równowagi między życiem a pracą. Takie rozmowy są dosyć trudne, bo one mogą być dosłownie na każdy temat. Bogata firma nie bawi się już w lektora, tylko po prostu wykorzystuje technologie informatyczne. To są takie pytania jak na maturze, jak na egzaminach. To może być mówienie, nagrywanie, słuchanie, testy gramatyczne, leksykalne. Tak jak to było podane w książce, wszystkie te testy online mają jakiś określony czas. Tutaj widzimy, że ten czas w ogóle główny był chyba 30 minut i tutaj idzie odliczanie od końca, to znaczy mamy 30 minut, potem mamy 29, 27, 15, 8, 7 i koniec czasu. I w tych takich testach jest taka belka, która nam pokazuje upływ czasu. Jest to stresujące dla kandydatów, to jest oczywiste. Przejdźmy do pytania pierwszego. Tu jak widzimy, ta część jest po angielsku, no bo to są te testy, one są na wszystkie języki przygotowane. Proszę bardzo, co tutaj byście wstawili? Odpowiedź jest ta poprawna. Przechodzimy dalej. O, patrzcie, już jesteśmy przy pytaniu numer 3. Czas leci. Tutaj co wstawiamy? Auf. Jesteśmy już trochę dalej, przy pytaniu na przykład numer 9. Aha, jeszcze co jest ważne. Tak jak było w tej książce opisane, to ja to chciałam potwierdzić. Niektóre z tych testów są takie bardzo inteligentne i takie żywe, że im szybciej kandydat odpowiada, im lepiej, to dostaje trudniejsze pytania, czyli po prostu te testy dopasowywują się na bieżąco do kandydata. Mogą dwie osoby zacząć ten sam test w tym samym momencie, a jedna będzie miała zupełnie inne pytania i więcej pytań. To też jest oczywiście dobre, no bo jak ktoś jest dobry, no to dzięki takiemu testowi może to rzeczywiście wykazać. Generalnie kandydaci chyba dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby, które się stresują, bo się boją, że gorzej wypadną, że są na poziomie na przykład B2, a wypadną na poziom niższy. To może być taki stres. Albo druga grupa może być taka, która trochę podkoloryzowała, że jest na wyższym poziomie i jest na poziomie B2 i się stresuje, że nie da rady zrobić testu na poziomie C1. No, testy generalnie uczciwie i rzetelnie są w stanie wykazać, na jakim ktoś jest poziomie. Co w tym pytaniu jest poprawne? To jest poprawne. Jesteśmy już w połowie. Tutaj trochę trudniejsza rzecz. Proszę, co tutaj ma być? Tu odpowiedzią jest D, bo jest D Salat, czyli ich wollte einen grünen Salat bestellen und keinen gemischten. Czas leci dalej. Jesteśmy w pytaniu następnym. Proszę, tutaj. To pytanie jest bardzo podchwytliwe przez ten przecinek. Ponieważ tutaj jest przecinek, więc to znaczy, że tutaj musi być zdanie podrzędne,
A więc odpowiedź poprawna jest to: Ich habe vor, mein Deutsch zu verbessern. Gdyby nie było tego przecinka, wszystkie te odpowiedzi byłyby poprawne. Może ktoś z Was brał udział w szkole w testach Deutschfreund albo Sprachdoktor, to właśnie tam jest dużo tego typu odpowiedzi. O, pytanie ostatnie na przykład. No to już jest poziom C2, od razu mówię. Tutaj odpowiedzią poprawną jest B. Czemu? Tak mówi nam gramatyka niemiecka. Dobrze, tam mieliśmy test czasowy, że czas upływał i była belka. Mogą być też takie testy, gdzie jest taki normalny zegar i tutaj czas płynie do przodu, czyli pierwsza minuta, druga, trzecia, tak bardziej przyjaźnie. Taki test może być tak zbudowany, że takie mniej ważne polecenie jest po polsku, ale ono w sumie nam niewiele pomaga, ponieważ główne polecenie jest po niemiecku, czyli odpowiedź na pytanie wie lautet das Adjektiv von. I to już też trzeba rozumieć. I samo już to polecenie też już sprawdza, jak kandydat zna język niemiecki. Tu odpowiedź będzie möglich. Proszę bardzo. To jest poprawna odpowiedź. O, jesteśmy już w 27 minucie testu. Koniec prawie. I bardzo trudne pytanie na poziomie C2. Odpowiedzią poprawną jest to, bo to jest w tym momencie antonim. O, czemu to się nie zrobiło? Mamy. A teraz kilka takich zadań, które ja przygotowałam też, które możemy dostać do wykonania. SK, czyli będziemy musieli coś napisać, czyli będzie jakieś tam pole do wpisania i musimy to wpisać. Mamy streścić problem klienta własnymi słowami. Streszczenie mogłoby wyglądać tak. Der Kunde wollte unseren Kundenservice erreichen. Er hat eine E-Mail geschrieben, aber er hat keine Antwort unsererseits erhalten. Und der Kunde bittet ja um eine Information, wie er den Kundenservice kontaktieren kann. No coś takiego. Kolejne zadanie, też pisemne, ale już musimy coś sami stworzyć od siebie. Tam mieliśmy streścić, co jeszcze nie jest takie trudne, a tutaj musimy przeprosić klienta i obiecać dostawę w najbliższym terminie na przykład. Tutaj jest problem. Jakby to mogło wyglądać? Na przykład, sehr geehrter Herr Müller, bedauerlicherweise hat unser Postbote Ihre Zustellzeiten, Ihre vorgeschlagenen Zustellzeiten nicht beachtet. Es tut uns leid, dass Sie das Paket nicht termingerecht erhalten haben. Der nächste Zustelltermin ja bei Ihnen ist morgen zwischen 6 und 16 Uhr. Mit freundlichen Grüßen. I tutaj automatyczny podpis, który leci z firmy. Te firmy mają najczęściej automatyczne podpisy. Dobrze, tutaj mamy zadanie na czytanie na głos. I powiem Wam tak, to jest najlepsze ćwiczenie, żeby sprawdzić, czy ktoś zna język. Bo przy czytaniu trzeba łączyć w grupy części zdania i żeby to połączyć, to trzeba to zrozumieć. Gdybym ja miała kogoś przepytać i gdybym mogła sama ustalić zasady, to bym tylko zrobiła prosty test. Przeczytaj to, 1,5 minuty, ja już wszystko wiem. Więc przeczytajmy sobie to na głos. XYZ als Partner im Expressversand hat seinen schlechten Ruf immer wieder bestätigt. XYZ schreibt, dass ausgeliefert wurde, aber wohin und wann muss man selber ausbaldowern und darf dann 2 Kilometer zum Lieblingsshop von Fahrern laufen, um seine Ware verspätet abzuholen. To są prawdziwe jakieś skargi z internetu. A tutaj mamy kolejne zadanie na mówienie i na nagranie się tam na tą stronę internetową, tak jak na maturze ustnej. Każdy, kto ma maturę, musiał zdać egzamin ustny z jakiegoś języka nowożytnego i to właśnie jest dokładnie to. Na tej stronie wtedy mamy najpierw chwilę na przygotowanie się, a potem mamy się wypowiedzieć w języku obcym 3-4 minuty. Trzeba uwzględnić te tutaj 3 elementy, a tematem jest dokładnie to.
I teraz rozmowa rekrutacyjna. Pytania są takie jak wszędzie są dostępne w internecie, o co pytają rekruterzy. Na całym świecie jest tak samo. Przykładowe pytania, które nam ktoś może zadać. Proszę się przedstawić. Jaka jest motywacja? Mocne strony, słabe strony. Dlaczego powinniśmy akurat panią, pana zatrudnić? Co pan wie o naszej firmie? Dlaczego pani, pan chce porzucić swoją dotychczasową pracę? W jakich obszarach tutaj chce się rozwijać kandydat? I jak reaguje na krytykę? Takie pytania są dostępne wszędzie w internecie, ale na przykład ja sobie znalazłam taką stronę Biblia Kariery, karrierebibel.de i tam są różne działy i między innymi jest taki właśnie Vorstellungsgespräch. Tutaj te dwie przykładowe firmy, które zajmują się testowaniem pracowników. Tutaj taka jedna z nich. Tam jest wszystko po angielsku. I druga, gdzie jest tutaj w języku polskim, tu na przykład widzimy weryfikuj wiele osób jednocześnie. I gdyby ktoś był zainteresowany, to nie jest jako reklama, tylko jako informacja. W sklepie na tej firmie można kupić różne testy po prostu, żeby sobie sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. Tam też gdzieś dalej jest język niemiecki. Gdzie można znaleźć jakieś stare testy, certyfikaty, różne, żeby sobie trochę poprawić język? No przede wszystkim szukamy w Google, szukając przez słowa certyfikat der deutschen Sprache, na przykład gratis test. Za chwilę pokażę takie testy. Bardzo dobre są zestawy egzaminacyjne naszej CKE, na przykład egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i również egzaminy wygaszone. Tak jak mówiłam, wpisałam certyfikat der deutschen Sprache gratis test, tam jest test i po prostu wychodzi ogromna ilość różnych wariantów. Większość z nich jest otwarta, dostępna, bez żadnego logowania, bez żadnych opłat. Tu na przykład jakaś taka Sprachschule z Monachium. Jak się tam wejdzie, to tutaj są właśnie różne. O, tu mam na przykład B1, B2, C1, C2. Można sobie to zrobić. Tutaj przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 jest zestawów do przetrenowania. Tutaj po prawej stronie mamy link egzaminy wygaszone, gdzie właśnie na przykład jest sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny, tam też jest kupa testów. To wszystko można sobie wykorzystać. Arkusze, ile tu mamy? 2, 4, 6, 8 takich testów. No i oczywiście egzaminy maturalne w formule tej starej i w formule nowej. Wszystkie te egzaminy można sobie wykorzystać, jeżeli ktoś chce podnieść swój poziom języka. I oczywiście filmy na moim kanale. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytania lub potrzebuje pomocy przed rozmową rekrutacyjną w języku niemieckim, to zapraszam do kontaktu. Adres mailowy jest podany na kanale, a my widzimy i słyszymy się za tydzień. Dziękuję za uwagę.